nowa żywność, mąka z owadów czy hamburger z mięsa wyhodowanego w probówce. Z jednej strony zmiany klimatyczne, a z drugiej rosnąca świadomość konsumentów wymuszają pewne trendy w świecie żywności. Rosnące zapotrzebowanie na produkty wegańskie czy też wegetariańskie wpływa na podaż takich produktów czy też usług. Ciekawe, jak będą wyglądały obiady naszych dzieci za 20 lat. O potencjale do innowacji w branży żywności i żywienia porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. A są nimi doktor habilitowana inżynier Joanna Kobus-Cisowska, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Witaj, Joanno. Dzień dobry, witaj. Oraz dr Michał Borowy, ekspert do spraw innowacyjności przedsiębiorstw ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Oboje jesteście coachami i na co dzień współpracujecie z firmami, dając im do dyspozycji usługę coachingu innowacyjnego. Ale zacznijmy od samego początku. Joanno, jako ekspertka w zakresie technologii, żywności i żywienia, powiedz nam o najbardziej aktualnych trendach w branży. To ta mąka z owadów, mięso wyhodowane w probówce. I czy faktycznie uważasz, że przyszłość należy do produktów wegańskich? Rzeczywiście przemysł spożywczy rozwija się bardzo dynamicznie, bardzo intensywnie. Te badania, które trwają i ten rozwój dotyczy nie tylko samych produktów, które widzimy de facto na półce, ale też związany jest z intensywnym rozwojem dodatków do żywności. Odpowiadając na twoje pytanie, w którym kierunku zmierzamy, czego możemy spodziewać się na rynku, w mojej opinii możemy spodziewać się rzeczywiście wzrostu podaży żywności bezmięsnej pochodzenia roślinnego, czy żywności nieodzwierzęcej, tak ogólnie można to ująć, ten rynek i ta podaż będzie wzrastała. Takie są oczekiwania po prostu konsumentów. Natomiast w którym kierunku rozwija się przemysł, można się spodziewać, że produkty pochodzenia zwierzęcego mają pewne określone właściwości. Są to właściwości nie tylko smakowe, sensoryczne, organoleptyczne, ale też właściwości strukturotwórcze. W związku z tym jest taka potrzeba, aby opracować nowe dodatki do żywności i nowe sposoby pozyskiwania produktów wytworzonych z udziałem grzybów, z udziałem zbóż, nasion roślin strączkowych, w taki sposób, aby one były sprężyste, aby takie, które upodobniają produkty mięsne, na przykład hamburgery, kiełbaski, parówki, pojawiają się też inne produkty, nawet smalec wegetariański. Chodzi o to, aby tak skomponować te produkty, aby w największym stopniu upodobnić je do swoich odpowiedników. Ale z drugiej strony też stoi wartość odżywcza, więc badania i prace, które są realizowane, jednak muszą iść i właściwie idą, to już się dzieje, idą w kierunku poprawy i budowania tej wartości odżywczej produktów będących analogami produktów zwierzęcych. No właśnie, w jakich obszarach branży żywieniowej dostrzegasz największe pole do kreowania innowacji? To też jest sam proces produkcji, czy to są już konkretne produkty, to jest właśnie ta żywność, która nie pochodzi od zwierząt? Taka największa potrzeba i kierunki rozwoju i badań, wspominałam o tym wcześniej, dotyczą na przykład zwiększenia trwałości takich produktów. Wiadomo, że jakość i bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego też badania i prace przedsiębiorców obejmują właśnie takie działania, które pozwolą na opracowanie produktów, które będą stabilne odpowiednio długo, będą bezpieczne, no i właśnie będą stanowiły źródło składników odżywczych. Jeśli mówimy o produktach wegetariańskich, to w szczególności mamy na uwadze żelazo, czy też inne składniki, które są takie deficytowe i które musimy w jakiś sposób bilansować. Natomiast jeśli chodzi o właściwości takie strukturotwórcze, to badania i prace dotyczą zastosowania różnych nowych technik. I tutaj w tym kierunku również obserwujemy bardzo intensywne działania i potrzebę. Są to na przykład produkty ekstrudowane, które stanowią bazę do wytwarzania takich produktów. Więc te wszystkie rzeczy, te potrzeby są rozwiązywane każdego dnia, są opracowywane nowe koncepcje badawcze, które dadzą odpowiedź na określone problemy technologiczne.
No właśnie, Michale, a jak twoim zdaniem radzą sobie polskie firmy z branży spożywczej? Te, które stawiają właśnie na innowacyjne rozwiązania. Gdzie jest jeszcze pole do rozwoju dla nich? Te firmy generalnie sobie całkiem dobrze dzisiaj radzą, biorąc pod uwagę porównanie generalnie z branżą produkcyjną. One stanowią przecież, jak chodzi o produkcję, to 30% i one dobrze sobie radzą. Mówiąc te słowa, miałem na myśli eksport, bo nie każda branża w Polsce jest w stanie pochwalić się takimi dobrymi wynikami. 40% produkcji idzie na sprzedaż na zewnątrz kraju, na eksport. Także jest to dobry wynik. Te firmy dzisiaj borykają się z rozmaitymi oczywiście utrudnieniami związanymi z inflacją, drożyzną generalnie. Zawsze każda firma będzie dążyła do tego, żeby maksymalizować wynik finansowy, zmniejszać koszty, prawda? Natomiast dzisiaj mamy czas szczególny, inflacja jest na szczególnie wysokim poziomie. No więc firmy poszukują rozwiązań, na przykład zwykła proza życia, zamiana pieców gazowych na piece elektryczne, pieców, które w jednej powierzchni piekły, że tak się wyrażę, na piece, które są szufladkowe, prawda, które są na segmenty podzielone i można wyłączyć część, która akurat nie jest w danym czasie potrzebna, więc to są elementy dzisiaj obniżające koszty. Natomiast jest szereg uwarunkowań natury ekologicznej, natury, zresztą to jest pewnie pochodna, prawda, tutaj tego, co Joanna powiedziała wcześniej. Ekologia, przemysł 4.0, czyli te rozwiązania cyfrowe. Firmy generalnie poszukują takich rozwiązań, które oczywiście pomniejszą koszty, ale również odpowiedzą na potrzebę, która jest potrzebą dnia codziennego. No weźmy sobie taką firmę, która stara się ograniczyć zużycie plastiku z tego powodu, że w ten sposób uniknie opłat, które musi uiścić do na przykład Urzędu Marszałkowskiego z tytułu, prawda, opłaty ekologicznej. Więc żeby zapobiec tej opłacie, ona poszukuje takich rozwiązań, które będą nieplastikowe, prawda, w opakowalnictwie czy... Natomiast jak chodzi o rozwiązania cyfrowe, takie rozwiązania, które się wiążą z digitalizacją, które się wiążą które wynikają z przemysłu 4.0, ale które się wiążą z IoT, czyli internetem rzeczy, prawda? Tutaj też te firmy bardzo będą poszukiwały rozwiązań, które dotyczyć będą i cyfryzacji, i automatyzacji, dzięki czemu będzie można obniżyć koszty. A jakie wyzwania stoją przed polskimi startupami z branży spożywczej teraz? To konkurencja? Jak wygląda konkurencja na tym rynku? Tak, żeby na niego wejść z jakimś innowacyjnym rozwiązaniem. Konkurencja nie śpi, ale te firmy przede wszystkim borykają się z kosztami wejścia na rynek. To są często w produkcji przetwórstwa spożywczego wysokie koszty wejścia, bo to są maszyny, urządzenia, prawda, pewna przestrzeń, która jest wymagana. Tu się liczy skala produkcji. Tak. No więc skala produkcji. Do tego na początku już tak sobie układałem, żeby za chwilę do tego przejść. Chodzi o to, że jest spore rozdrobnienie na rynku firm przetwórstwa spożywczego i w związku z tym, że te firmy są tak rozdrobnione, one mogłyby poszukiwać przewag konkurencyjnych dzięki konsolidacji niektórych działań. One mogłyby występować sieciowo, stanowiąc pewną przeciwwagę dzisiaj dla większych graczy, często międzynarodowych graczy, prawda? Więc tutaj jest spory potencjał. Natomiast również spory potencjał odkrywam we współpracy tych firm z światem nauki, dlatego że firmy, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, którymi właśnie często są firmy przetwórstwa spożywczego, one nie mają własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. To jest ich udręka, bo one same mogą mieć ciekawy pomysł, którego nie mogą zweryfikować, nie mają laboratorium, poszukują takich możliwości, które są albo gotowe, albo takich miejsc, gdzie takie gotowe rozwiązania można rozpracować. I dzięki temu współpraca, ośrodek badawczy w Poznaniu, rozmawialiśmy przed tutaj spotkaniem i Warszawa, i Lublin, i Kraków, i Wrocław. Wrocław prawdopodobnie dzisiaj ma no, tą ofertę bardzo mocną.
Także jest sporo wyzwań przed tymi firmami. One jednak odnajdują się, bo powiedziałem, że ta internacjonalizacja oraz digitalizacja, one idą w parze. No i te firmy dobrze się odnajdują. Jednak przetwórstwo spożywcze jest odpowiedzią na bieżące potrzeby rynku. Te potrzeby, one już są całkiem nieźle zidentyfikowane przez właścicieli firm. Natomiast tutaj również badanie rynku jest istotnym walorem, który między innymi program Innovation Coach dostarcza takim firmom, dlatego że jest to badanie rynku. One lepiej orientują się, jakie potrzeby, jakie preferencje, jaka konkurencja i w co lepiej wchodzić, jakie są nisze. Prawda? No właśnie, tak jak wspominałam na początku, oboje jesteście coachami w Innovation Coach. Joanno, jakie innowacje, współpracując z firmami, jakie innowacje wybierają obecnie polskie przedsiębiorstwa, jeżeli chodzi właśnie o branżę spożywczą, sektor żywności i żywienia? To jest, takim trendem jest jakby podążanie za nowościami, czyli właśnie ta mąka z owadów, czy jednak bardziej takie tradycyjne, technologiczne ścieżki usprawnienia urządzeń, aby nie wiem, tłoczyć więcej, lepiej soku z jabłek, czy aby on miał lepszy smak? Jest kilka tendencji, którymi podążają firmy z branży spożywczej aktualnie. Przede wszystkim poszukiwanie nowych rozwiązań, jeśli chodzi o receptury, bo to chyba króluje teraz na polskim rynku. Jednak żywność funkcjonalna stała się tak modna. Teraz wszystko może być w odsłonie funkcjonalnej albo w takiej tradycyjnej. Mamy bardzo duże portfolio produktów, które zawierają dodatki bioaktywne, funkcjonalne, więc to jest jakby jeden kierunek rozwoju. Drugi kierunek rozwoju to utrwalanie żywności, nowe opakowania, też nowa grafika, działania marketingowe. To nie jest bezpośrednio związane z technologią żywności, takie opakowalnictwo czy zamieszczanie odpowiednich informacji żywieniowych, mam na myśli grafikę chociażby, ale rzeczywiście jest takim zagadnieniem bardzo istotnym i ważnym. Natomiast firmy jeszcze poszukują innego, co najważniejsze, tak mi się wydaje ostatnio, sposobu na właśnie wdrażanie innowacji i sposobu, aby wzmocnić tą swoją przewagę konkurencyjną, a mianowicie jest to zagospodarowanie wszystkich frakcji przetwarzanych surowców. Jest teraz taka obecna i powszechna tendencja, aby ograniczać jednak marnotrawienie żywności. Czyli zero waste. Zero waste, dokładnie. Aby wykorzystywać surowce w całości, a niestety, ale przemysł spożywczy do tej pory w latach, w ubiegłym stuleciu, czy nawet tysiącleciu, jednak my oczyszczaliśmy surowce, pozbywając się niejednokrotnie tych najbardziej wartościowych składników. Konsument już o tym wie. Od niedawna stosunkowo mamy bardzo modne chociażby mętne soki owocowe, gdzie kiedyś to było wręcz nie do pomyślenia. Od kilkudziesięciu lat też na naszych stołach króluje pieczywo z mąki z pełnego przemiału. Kiedyś to było wręcz nie do pomyślenia. To było wręcz faux pas. Więc to jakby ewoluuje i się zmienia i zmierza w tym kierunku, aby jednak te surowce wykorzystać rzeczywiście w całości. Nawet takie wydawałoby się błahe zabiegi technologiczne, jak obieranie chociażby warzyw, one powodują straty sięgające czasem rzędu nawet 40% masy wejściowej surowca. O tym wiedzą konsumenci, oni są tego świadomi. Mam wrażenie, że nie będą już oczekiwali z tą świadomością, nie będą oczekiwali sałatki, surówki składającej się ze składników idealnie obranych, bo przecież już każdy wie, że jednak w tych zewnętrznych warstwach produktu, surowców, przepraszam, na przykład chociażby owoców, warzyw, tych składników odżywczych jest bardzo dużo. W tym kierunku też zmierzają działania firm z branży spożywczej, czyli zagospodarowanie surowców niekształtnych,
wykorzystanie w dalszych procesach produkcyjnych frakcji, które są takim produktem ubocznym. Już nie chcę nawet nazywać odpadem, bo oczywiście odpad nie może po pierwotnym zaklasyfikowaniu jako odpad nie może stać się składnikiem żywności, czy to w żywieniu ludzi, czy też zwierząt, ale właśnie mam na myśli chociażby te produkty uboczne. Więc jest to kierunek bardzo modny. Zagospodarowanie serwatki, zagospodarowanie pozaasortymentowych warzyw, owoców, właśnie tak jak mówiłam, krzywych, niekształtnych, takich, które nie są ciekawe na pierwszy rzut oka. W tym kierunku też idzie. Ale jest jeszcze jeden kierunek, o którym chciałam wspomnieć. Jest to zastosowanie i wykorzystanie na szeroką skalę tego, co oferuje nam morze, woda, czyli wykorzystanie alg, wodorostów. Są to organizmy plechowe, które mają bardzo dużo też składników odżywczych. W kuchni azjatyckiej jest wykorzystywanych bardzo dużo gatunków i wewnątrz gatunków różnych odmian właśnie alg. Często my nawet jesteśmy nieświadomi, że te surowce są też składnikiem naszej żywności. Od niedawna spirulina chociażby, czy chlorella. Bardzo modne. Tak. Bardzo modne. Mam wrażenie ostatnio składnik modnych suplementów diety też cieszy się zainteresowaniem, jeśli chodzi o składniki funkcjonalne żywności. Więc ten kierunek związany właśnie z algami, wodorostami, ale też grzybami, do niedawna surowcami bardzo niedocenianymi, prawda? Wracając jeszcze raz może do żywności wegetariańskiej, zwracałam też uwagę, że przejście na taką dietę bezmięsną czy z wykorzystaniem surowców roślinnych może wiązać się z wieloma niedoborami. Też mówimy o niedoborach witaminy chociażby D. Natomiast wcześniej w ogóle o tym się nie mówiono, że grzyby mogą być i są źródłem witaminy D. Jest to witamina D2, która jak najbardziej jest w stanie też tutaj zaspokoić nasze zapotrzebowanie. Czyli grzyby. I drobnoustroje bardzo szeroko wykorzystywane. Mam wrażenie, że kiszone warzywa czy owoce na rynku teraz są różnego rodzaju. Kiedyś kojarzono tak naprawdę tylko ogórki kiszone i kapustę, a teraz mamy nawet kiszone ziemniaki. Naturalne probiotyki, prawda? Więc taka żywność właśnie wracając właśnie tutaj do żywności probiotycznej, tak. I to też taki kierunek bardzo modny. Żywność wzbogacana w drobnoustroje, w probiotyki, które też są tutaj bardzo istotnym elementem odżywczym. I wspominałaś o różnych procesach. Pojawiło się kilka modnych, nowych procesów, chociażby procesy związane z odwadnianiem, na przykład żywność liofilizowana, coraz bardziej modna, nie tylko produkty liofilizowane, ale na chwilę obecną mamy już nawet dania liofilizowane, więc ten rynek też się tutaj rozwija, ale też inne procesy obróbki technologicznej, czyli na przykład technika sous vide. Jest to technika obróbki niskotemperaturowej, gdzie jesteśmy w stanie przygotować produkty, posiłki w niższej temperaturze niż zwykle. I ostatnia technologia, o której chciałam wspomnieć, to technologia HPP. Jest to technologia z wykorzystaniem wysokich ciśnień, które w zamian za wysoką temperaturę są w stanie utrwalić produkt, zapewniając jego oryginalny smak, zapach, czyli walory takie, którymi cieszy się na końcu konsument. Więc to takie właśnie nowe technologie. Bardzo dużo możliwości. Bardzo dużo, szerokie bardzo portfolio. dużo. Ale ja mam jedno pytanie. Czy tutaj, w tej branży jest miejsce na recycling, upcycling? Czy jest z tym trudno? Jest to trudne do jakby takiej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ możemy zastanowić się nad procesami powtórnego wykorzystania chociażby opakowań. Tutaj tak, natomiast żywność wielokrotnie, czy można ją w jakiś sposób
Wykorzystać powtórnie to może niekoniecznie, ale jesteśmy w stanie zabezpieczyć ewentualne straty, które są, wydaje mi się, chyba największym problemem, a to jest promowane obecnie i wśród konsumentów, i wśród producentów, więc jest to kierunek bardzo, bardzo rozwojowy. Michale, a ty, gdybyś mógł się podzielić swoimi doświadczeniami z byciem coachem innowacji, czego firmy szukają, na co są otwarte, może jakieś ciekawe przykłady? No więc zaczynając od końca, przykładów nie bardzo mogę podać z uwagi na pewną tajemnicę handlową, natomiast rzeczywiście jest pewna skłonność. No, Joanna przedstawiła taką szeroką paletę tych rozwiązań. Właściwie te, o których mógłbym wspomnieć, one będą się znakomicie wpisywały po prostu, prawda? Ponieważ te rozwiązania probiotyczne, na które dzisiaj jest... Może zacznę od początku, to znaczy wraz z rosnącą świadomością konsumentów następuje takie połączenie tradycji z nowoczesnością. Prawda? Dlatego, że probiotyki były znane, ale nie były znane w różnych odsłonach. One były znane w ogórkach, ale nie wszyscy wiedzieli o tym, że ogórki kiszone to probiotyki. A dzisiaj probiotyki są niezwykle cennym walorem, prawda? I poszukujemy takich towarów, które będą właśnie zawierały i będziemy je chętniej kupowali. Więc tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju produkty, które zawierają de facto suplementy, ale suplementami się nie nazywają, czyli żywność funkcjonalna. To jest tak szeroka gama i ona będzie się rozwijała znakomicie, dlatego że są to pewne kanony, to są pewne wzorce modowe, pewien mainstream można nazwać, który przychodzi z oceanu, przychodzi z zachodu. To są pewne uwarunkowania mentalne, które sprawiają, że zmienia się podejście do stylu życia, sportowy styl życia, zdrowy styl życia i w związku z tym musimy się żywić tak jak należy, musimy dostarczać organizmowi, prawda, nie tylko w suplementach, ale we właściwym odżywianiu, we właściwym sposobie życia i żywienia, no bo jestem tym, co jem, prawda? W związku z tym, postępując w myśl tej zasady, no to świadomy konsument będzie poszukiwał. Takim najbardziej interesującym przykładem, nie zdradzając oczywiście szczegółów, byłoby stworzenie takich lodów, które stanowią również suplement diety. To jest zaskakujące i jednocześnie bardzo dla mnie interesujący przykład, który pojawi się, zastanawiałem się, badając rynek, zastanawiałem się, czy jest to dobry sposób na suplementowanie, no bo jednak, czy suplementacja, właściwie jak to się, z racji tego, że ileż tych lodów trzeba by było zjeść, prawda? A tu nagle dowiaduje się od producenta, że jednak nie ma sezonów na lody, szanowni państwo, można je jeść i tak, i sportowcy, którzy są, no wiadomo, już tak nie tylko osobiście nastawieni, ale przez trenerów, przez dietetyków, oni im polecają różne desery i właśnie tutaj szczególną rolę odgrywają takie na przykład, prawda? No bo takich przykładów jest o wiele więcej. Proszę, powiedzcie w takim razie, jakie są najlepsze źródła finansowania innowacji spożywczych, żywnościowych? Skąd brać środki na to? Jako ekonomista mogę tutaj pozwolić sobie na jakby pierwszeństwo. To nie jest łatwe pytanie, oczywiście w czasach tej drożyzny, w czasach, kiedy rynek jest, już nie jest zdominowany przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej, dlatego że mieliśmy okres blisko dwuletni takiej dużej przerwy w finansowaniu programów współpracy badawczo-rozwojowej z firmami, czyli nauka, biznes. Więc stopniowo wracamy do tych form finansowania, aczkolwiek małe i średnie przedsiębiorstwa wcale nie są wielkimi zwolennikami tego rodzaju finansowania, ponieważ uważają je za dosyć skomplikowane i trudne do osiągnięcia, później trudne do rozliczenia. Co zostało zauważone przez system, zostało zauważone przez powiedzmy instytucje nadzorujące ten system i pewne rozwiązania upraszczające są wprowadzane. Czyli ta potrzeba rynku również jest zauważana. Przedsiębiorca innowacyjny, startupowiec dzisiaj będzie szczególną uwagę poświęcał takim rodzajom finansowania jak
Środki własne, przede wszystkim. Własne środki, które może pożyczyć od bliskich. Niekoniecznie kredyt, bo są to bardzo ryzykowne inwestycje, bardzo czasochłonne. I w związku z tym oni obawiają się. Raczej firmy w czasach najpierw COVID-u, dzisiaj drożyzny, poszukiwały utrzymania, poszukiwały statusu quo na rynku, żeby się utrzymać po prostu, nie odpaść z tego rynku. Proszę zwrócić uwagę, że branża Horeca, prawda, to jest branża, w której bardzo dużo podmiotów zostało zamkniętych z tytułu właśnie tych obciążeń finansowych i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, z którymi się zmagały te firmy. I myśmy to sami odczuli, przecież mieliśmy duże trudności, prawda? Więc źródło finansowania. Nie jest to łatwe, ale najczęściej właśnie wybierane są środki własne jako to najbardziej bezpieczne źródło finansowania. Coraz częściej dostrzegane jest źródło finansowania z rynku kapitałowego. To są venture kapitaliści, to są fundusze venture'owe. No nie będę teraz robił wykładu na temat, jak to funkcjonuje, natomiast pojawia się taka możliwość i mam nadzieję na jak najprędsze rozpoczęcie tego okresu, kiedy pojawią się konkursy, na które firmy rzeczywiście czekają bez względu na skalę produkcji. Firmy są zdecydowanie dzisiaj chociażby co najmniej zainteresowane tym, jak będzie wyglądało finansowanie w nowym rozdaniu, bo coraz więcej uwagi poświęcają planowaniu projektów. Ja i zapewne Joanna, jak spotykamy się z tymi firmami, one łakną informacji na temat nowego rozdania, jakie to będą możliwości, czy one faktycznie, te formy upraszczające zostały faktycznie uwzględnione i czy na przykład, a to wiem na pewno, że zostało implementowane przynajmniej w projektach programów, takie połączenie hybrydowe, gdzie mamy do czynienia w jednym projekcie możliwościami sfinansowania zarówno receptur wytwarzania, o których Joanna wspominała, oraz infrastruktury, która jest niezbędna do tego, aby te receptury mogły być wdrażane, mogły być realizowane w firmie. Prawda? Także to jest cały kompleks i te kompleksy dzisiaj hybrydowe, taka była zapowiedź przynajmniej na początku 2022 roku, że będą możliwe. A zatem szansa dla firm. Mam dla Was ostatnie pytanie. Jakie innowacyjne rozwiązania z branży spożywczej mogą wkrótce trafić na półki sklepowe i do naszych koszyków? Tych innowacji rzeczywiście opracowywanych jest bardzo dużo. Żeby tak jednoznacznie stwierdzić, które z tych rozwiązań szybko trafi, no trudno tutaj wybrać jedno, bo mówię, tych badań jest realizowanych równolegle bardzo, bardzo dużo. Ale myślę, że to będą produkty z branży napojów, coraz bardziej modne, skoncentrowane źródła składników odżywczych, bardzo szeroko promowane teraz i w mediach, i szeroko rozpowszechnione w wszelkiego rodzaju sklepach. Takie skoncentrowane szoty funkcjonalne, ale myślę, że jednak te innowacje też obejmują produkty, które stanowią analogii mięsa. Jednak tutaj tych innowacji będzie dużo, będzie sporo, ale będą też innowacje, które związane są właśnie z produktami, które będą wytworzone na bazie surowców, o których wspominałam wcześniej. Myślę, że kiedyś te surowce stanowiły odpad, w rzeczywistości były produktem ubocznym i ja myślę, że one teraz będą służyły do skomponowania nowego asortymentu żywności. Czyli myślę, że w tym kierunku idziemy. Michale? No, ja zdecydowanie przychylał się, tak znakomicie Joanna to podsumowała. Może ewentualnie dodam tylko to, co zostało już przez nas wcześniej wspomniane obydwojga. Probiotyczne rozwiązania. Przy czym ja chciałbym zwrócić uwagę na rozwiązania synbiotyczne, które są połączeniem pro i prebiotyków, prawda? To są rozwiązania, które trochę do nas wracają. Powiedziałem, połączenie tradycji z nowoczesnością i jeszcze w koalicji z
możliwością wytwarzania nieco taniej, żeby zadowolić klienta, który mocno dostał po kieszeni przez ostatnie, prawda, przez ostatni okres, tak, związany z drożyzną po prostu. Adwocem? Tak, jeszcze może dodam, że rzeczywiście teraz jest taka tendencja, aby wytwarzać żywność z ograniczeniem listy składników. I producenci bardzo intensywnie pracują nad takimi rozwiązaniami, więc tych produktów analogicznych do tradycyjnych, zdecydowanie ze skróconym składem, i tych produktów możemy spodziewać się coraz więcej. Jest ich naprawdę sporo i to zarówno w branży mięsnej, owocowo-warzywnej, jak również w branży napojów, czy nawet słodyczy. Więc ten kierunek też jest tak szeroko tutaj rozwijającym się. No i ograniczeniem oleju palmowego. Tych produktów nawet producenci właśnie przekąsek słodkich, no bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie przeciętnego konsumenta, każdego konsumenta. No jednak słodycze w jakiś sposób też są w stanie umilić nam czas. I bardzo często pomimo tego, że nie są rekomendowane do powszechnego spożycia w dużej ilości, no ale rzeczywiście te produkty też będą i są opracowywane w nowych odsłonach, nawet probiotycznych. Proszę Państwa, jak widzicie, branża spożywcza, sektor żywności i żywienia jest niezwykle ciekawa. Nowe trendy to żywność skoncentrowana, probiotyczna, symbiotyczna, żywność, która powstaje przy wykorzystywaniu wszystkich możliwych składników, tak aby nic nie uległo zmarnowaniu, czyli zero waste. I to jest niezwykle duża przestrzeń dla polskich przedsiębiorstw do tego, aby decydowały się na realizację projektów i wdrażanie innowacji właśnie w tym sektorze. Ja bardzo dziękuję moim gościom, Joannie Kobuścisowskiej, Michałowi Borowemu za dzisiejszą dyskusję i podzielenie się swoją ekspertyzą, a Państwa zapraszam po pierwsze do udziału w Innovation Coach, a po drugie do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.